W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, czy remont silnika to łatwa sprawa? Powiem o swoich amatorskich doświadczeniach i podzielę się swoją opinią. Odpowiadając wprost, nie jest to łatwa sprawa i nie mówię tego, by dodać dramaturgii temu odcinkowi, ale rzeczywiście po serii nieprzyjemnych doświadczeń po prostu tak uważam. Przy remoncie silnika trzeba zwracać uwagę na dużo drobnostek, a drobne przeoczenie może spowodować usterkę silnika. Za moment zobaczycie, co według mnie jest ważne i z wielką chęcią wysłucham też waszego zdania w komentarzach. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką robię, nie jest to oczywiście wymagane, jest to lista części, jakie będą mi potrzebne do remontu silnika. Na rysunkach złożeniowych zaznaczyłem sobie wymagane części, by czegoś nie zabrakło podczas wykonywania pracy. Doświadczeni mechanicy pewnie nie potrzebują tej informacji, ale myślę, że fajnie to organizuje pracę. Widzicie tutaj poszczególne sekcje silnika wraz z zaznaczonymi nowymi elementami potrzebnymi do wykonania wymaganego etapu pracy. Te wszystkie rzeczy wypisałem do kupienia, by niczego nie zabrakło. Krzywizna powierzchni styku głowicy z blokiem jest jednym z ważnych aspektów dotycząca tego elementu. Zbyt duża krzywizna, poza dopuszczalnymi przez producenta wartościami, może spowodować poważne problemy. Między innymi spalanie płynu chłodniczego, mieszanie się oleju z płynem chłodniczym lub problemy z kompresją. Dlatego głowice po zdjęciu z silnika najczęściej podlegają planowaniu, by wyeliminować tego typu sytuacje. Luzy na prowadnicach zaworowych to kolejny istotny temat, gdyż niedopatrzenie w tej kwestii i nadmierny luz na prowadnicy może spowodować zakleszczenie, niedomknięcie zaworu i zderzenie z tłokiem, co nieuchronnie będzie prowadziło do poważnej usterki silnika. Sprawdzenie stanu elementów hydraulicznych redukujących luzy zaworowe lub pomiar luzów zaworowych także wpływa znacząco na pracę silnika spalinowego. Uszkodzenie lub ich zużycie może powodować nieprawidłowe czasowe zależności przy otwieraniu zaworów, co może wpłynąć znacząco na kompresję silnika lub w skrajnej sytuacji może doprowadzić do niedomknięcia zaworu i uderzenia w tłok lub wypadnięcia dźwigienki zaworowej tzw. konika i wyłączenie danego zaworu z pracy. Ustawienie wałków rozrządu jest niezwykle istotne, gdyż nieprawidłowe ich zestawienie z pracującym wałem w 90% doprowadzi do uszkodzenia silnika lub do poważnych uszkodzeń innych elementów jednostki napędowej. W przypadku bloku silnika powierzchnia styku głowicy z blokiem jest równie istotna. Dobrą praktyką jest planowanie tej powierzchni także, jednak nie zawsze jest to możliwe. By sprawdzić, czy trzeba wykonać taką czynność, można wykorzystać linię oraz szczelinomierz, w moim przypadku z najmniejszym listkiem 0,05 mm. Sprawdzenia dokonujemy, próbując wsunąć szczelinomierz pod linią w wielu miejscach płaszczyzny styku bloku z głowicą, na ukos od góry do dołu i na boki. Jeśli w żadnym miejscu nie uda nam się wsunąć szczelinomierza pod linią, oznacza to, że odchyłka na tej powierzchni nie przekracza wartości wykorzystywanego listka pomiarowego. W moim przypadku odchyłka nie może przekraczać 0,1 mm. Kolejnymi ważnymi aspektami jest pomiar stożkowatości tulei oraz wykonanie pomiaru ich wymiaru, wykorzystując do tego średnicówkę. Producenci podają, w jaki sposób należy dokonać tej czynności i jakie są wartości dopuszczalne. Jeżeli blok mieści się we wskazanych limitach przez producenta, warto wykonać honowanie tulei cylindrycznych w zakładzie szlifierskim, by olej trzymał się na ściankach tulei dla prawidłowego chłodzenia nowych pierścieni tłokowych. Przy skręcaniu elementów silnika warto używać kluczy dynamometrycznych, gdyż użycie prawidłowych sił zapewni nam prawidłową pracę wszystkich elementów silnika. W przypadku tłoków warto wykonać pomiary szczeliny na pierścieniach oraz luzów w rowkach na pierścienie w tłoku. O ile jeśli mamy nowe tłoki z nowymi pierścieniami, to luz w rowkach powinien być prawidłowy, jednakże nie można tego samego założyć w przypadku szczeliny na pierścieniu, gdyż może okazać się, że szczelina jest zbyt mała i dojdzie do zatarcia pierścienia w przypadku rozgrzania się tego elementu i rozszerzenia pod wpływem ciepła. W przypadku pozostawienia elementów używanych oba pomiary są bardzo ważne, a odchyłki od założonych limitów będą powodować utratę kompresji, większe spalanie lub spalanie oleju. Należy pamiętać, że tłoki mają kierunek montażu. Oś montażu stworznia łączącego tłok z korbowodem jest przesunięta, by w momencie wybuchu mieszanki tłok dużo łatwiej przechodził przez górny martwy punkt i powodował mniejsze naciski na panewkę korbowodową. Zły ich montaż może skrócić żywotność silnika, wpłynie także on znacząco na kulturę jego pracy.
Przed montażem tłoka do bloku ustawiamy pierścienie przesunięte względem siebie o 120 stopni, by zapobiegać utratom kompresji w wyniku schodzenia się zamków pierścieni tłokowych. Przed przystąpieniem do montażu panewek i pomiaru luzu na panewkach warto zmierzyć czopy wału korbowego, czy mieszczą się w założonych przez producenta wartościach nominalnych oraz czy nie posiadają uszkodzeń, które mogłyby powodować zniszczenie panewek, przez to spadek ciśnienia oleju i finalnie zatarcie silnika. Gdy pomiary wału wyjdą prawidłowe, należy przystąpić do pomiarów pasowania tych elementów. Ten proces jest bardzo ważny, gdyż wynik nie może wskazywać na żadnym czopie ani na za ciasne, ani na za luźne pasowanie. Zbyt ciasne łożyskowanie zniszczy panewkę, zbyt luźne spowoduje duże spadki ciśnienia oleju i także zatrze silnik. Jest to niezwykle newralgiczny punkt montażu silnika, dorzucając do tego jeszcze prawidłowe smarowanie tych elementów podczas pierwszego startu oraz wymaganie bardzo czystego montażu sprawia, że w tym miejscu bardzo łatwo o katastrofę. Dla mnie jest to jeden z najtrudniejszych etapów składania silnika. Na dziś to już koniec. Z kwestii pomiarowych została jeszcze kwestia doboru uszczelki pod głowicę, którą poruszę w następnym odcinku. Na ten moment składam dół silnika, montuję nową pompę oleju, gdyż wszystkie, które posiadałem, były porysowane wewnątrz i stwierdziłem, że przy tak dużych wydatkach nie chcę ryzykować niskim ciśnieniem oleju. Dajcie znać, jak wy byście zweryfikowali, czy pompa oleju jest sprawna, bo danych o luzie na wirnikach nie znalazłem. Ktoś powie, a po co to wszystko mierzyć? Składasz silnik i ma chodzić. Odpowiedź jest prosta i widoczna teraz na ekranie. Ilość części, które trzeba kupić, jest duża, a wydane pieniądze powierzyć losowi, nie dokonując żadnych pomiarów, jest w mojej opinii nierozważne, gdyż te części w przypadku, gdy coś nie zadziała, w większości są do śmieci. W następnych odcinkach zobaczycie składanie rozrządu, montaż do auta, montaż głowic i dobór uszczelki pod głowicę. Pozdrawiam serdecznie, hej!